Cześć, ja nazywam się Jarek z Szalonych Walizek i witam Was w kolejnym vlogu na naszym kanale. Tym razem z Dorotką zapraszamy do Usteckiego Kraju w zachodniej części Czech. Dzisiaj jesteśmy w Ujściu nad Łabą. 93 tysiące mieszkańców, 9. pod względem wielkości, pod względem liczby mieszkańców miasto Czech. I obok Litomierzyc i Żateca, słynnego Żateca, jest to jedno z najstarszych miast tej części Czech. Ustecki Kraj znany jest pewnie wielu osobom z czeskiej Szwajcarii, ale jest tu jeszcze kilka perełek. W samym Ujściu, które jest przemysłowym miastem i być może nie zachwycałoby, jest kilka bardzo ciekawych miejsc, więc odkryjmy je razem. Lecimy! Po długiej, bo ponad 8-godzinnej podróży dotarliśmy do Usteckiego Kraju. To jest najbardziej na zachód wysunięty region Czech, graniczy z Niemcami, z Saksonią, którą kiedyś odwiedzaliśmy i film z tamtego miejsca możecie zobaczyć na górze w prawym górnym rogu, podłączę Wam kartę. Stolicą Usteckiego Kraju jest Ujście nad Łabą, a tutaj zatrzymujemy się w hotelu Piwowar na Rychtę. Kiedyś w tym miejscu znajdował się browar. Zamieniono go na hotel, chociaż charakter tego miejsca dalej został zachowany. Wejdźmy do środka i zaraz Wam pokażę. Tu się dalej produkuje piwo. Klimatyczna sala. Powiem Wam, że u nas takich sal się nie spotyka. One trochę mają inny charakter. Jak wspomniałem, tu wciąż robi się piwo ciekawą metodą dwuzacierową z wykorzystaniem tzw. dekokcji, czyli gotowania zacieru. Próbowaliśmy klasycznego lagera i ciemnego. Specami od piwa nie jesteśmy, ale smakowało nam. Miało aksamitną piankę, a po frekwencji w lokalu mogliśmy wnioskować, że jest to miejsce lubiane. Przez chwilę z Doryskiem rozkminialiśmy, co to jest za świątynia, ponieważ nie ma jej oznaczonej nawet na Google Map i okazało się, że to jest kościół grekokatolicki, ukraiński z polskim duchownym, także małe zaskoczenie. To jest obok naszego hotelu, w którym się zatrzymujemy, Piwowar na Rychtę, a my idziemy teraz do tego najsłynniejszego, najważniejszego kościoła w Ustci nad Łabą, czyli do kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Ujściu nad Łabą ma pewną ciekawostkę. Jest odchylony ponad 2 metry od pionu i jak tak się poważnie przyjrzycie, to widać, że to odchylenie jest. Tutaj szczególnie na dole widzę odchylenie portalu, który znajduje się nad drzwiami do kościoła. Pod koniec II wojny światowej, 17 kwietnia 1945 roku, na kościół zrzucono bombę. Kościół, choć zniszczony, udało się uratować, ale spowodowało to odchylenie 65-metrowej wieży. Tam i z powrotem, tak. 120 prosím. Kartą. Gdy skończycie już podziwiać okoliczne kościoły, to wychodząc z kościoła Najświętszej Marii Panny po lewej stronie wejdźcie do takiego centrum handlowego. Tam znajdziecie dalej klatkę schodową, żeby wejść na górę i tu jest kolejka linowa, która prowadzi do przepięknego pałacyku Wetrusci, chyba się nazywa. Powiem wam, zawsze mam problem z nazwami, później w razie czego zrobię Wam tutaj podpisy poniżej, jeżeli coś przekręcę, ale co Słońce chciałeś powiedzieć? Proszę bardzo, zapraszam. Nie, ja patrzyłam, podziwiałam Cię, jak w ogóle mówisz pięknie, więc nie chciałam. Niemożliwe, nic nie. dodać, nic Co chcesz ująć. ode mnie? Co chcesz ode mnie? Przyznaj się tutaj oficjalnie. Nie, to jest niemożliwe, to jest tak miło, nie. Kontynuując wątek, kolejka jeździ od 9 do 20. Pewnie tak jak czynne jest centrum handlowe, a to informacja, że długość tej liny to jest 330, odległość między jedną a drugą stroną i kolejka zabiera na pokład 15 osób. Czekamy, słońce wychodzi, mamy farta.
pałacyk, przy którym się zatrzymaliśmy, nazywa się Wetrusa lub Wetrusi. Różnie jest to opisane w internecie. Powstał w XIX wieku. Obecnie jest tu hotel i restauracja, tak? Jak zobaczyłem, mają tutaj kilka takich informacji, że są najlepszą restauracją w okolicy. Zamówiliśmy kilka takich podstawowych, testowych rzeczy, które zawsze testujemy w różnych miejscach, żeby sprawdzić, czy na pewno jest tak dobrze, jak jest. Zapraszam, Dorys. Co chcesz powiedzieć znowu? Zamówiliśmy kilka produktów lokalnych. W ogóle ubraliśmy się dzisiaj jak bliźniacy. No tak, i bardzo dobrze, Dorys. Taki partner look. No i bardzo dobrze. To ja dziękuję. Proszę. I będziemy zaraz testować, czy tu jest dobrze, ale generalnie miejsce jest bardzo ładnie położone. To, co wspomniałem wcześniej, można dojechać tutaj kolejką w takim wagoniku z centrum miasta i stąd jest też widok na zamek Strekov. Właśnie wjechały produkty lokalne. Właśnie tak. Dziękuję. Chociaż nie zaczyna się zdania od więc, ale ja tak chciałem zacząć, więc kontynuując wątek, to ciasto jest bardzo dobre. Przypomina trochę nasz piernik, taki przekładany marmoladą. Nie pamiętamy nazwy, ale gdzieś ją tutaj zapiszemy i podpiszemy. Pozostałe elementy tego zamówienia są też bardzo dobre. Także możemy ten pałacyk i restaurację w nim znajdującą się polecić. Jedną z dwóch, naszym zdaniem, najciekawszych atrakcji w Ujściu nad Łabą jest zamek Strekov, położony wysoko na skale. Z jednej strony ta skała pionowo idzie w górę i w ogóle byłem zaskoczony, bo cała ta skała jest pokryta pięknymi, żółtymi kwiatkami i się przez chwilę z Doris zastanawialiśmy, jak one w ogóle tutaj rosną na tej skale. Tutaj też widzę przede mną takie kwiatki. Mamy wielkie otwarte, jeżeli chodzi o pogodę, bo przez chwilę gdzieś tam nam złem pizgał deszcz, wichura. Dojechaliśmy do zamku, jest piękne słońce. Przyjechaliśmy w ogóle do Czech samochodem. Wiele tu jest miejsc parkingowych bezpłatnych, pod zamkiem również, więc taka informacja dla tych zmotoryzowanych. Wybudowany na wysokiej skale zamek Strekov, znajdujący się na prawym brzegu Łaby, w południowej części Ujścia nad Łabą, powstał w 1319 roku na zlecenie Jana Luksemburczyka, a wybudował go praski mieszczanin Peszka. Chyba tak to się go mówiło, Peszka. Jak się wchodzi, to po prawej stronie, tutaj proszę, wszystkich przybyłych turystów wita szubienica. Chyba taka przestroga i pewnie ona się kiedyś tutaj znajdowała, a dalej droga wiedzie do bram zamkowych. Idziemy sobie na górę, żeby zobaczyć te ruiny zamku Strekov. Przy wejściu po prawej stronie nade mną jest taka tablica dziękczynna Ernesta Gustawa Borela. Ważna informacja, wstęp jest płatny, bilet kosztuje w przeliczeniu na złotówki 23,50, 120 koron i dostaje się broszurę w języku polskim, co jest bardzo cenne, jeżeli ktoś... Ojejku! Taki szeroki jestem, że się nie mogę zmieścić, jeżeli ktoś nie operuje innymi językami.
Dojechaliśmy do Litomierzyc, miasteczko położone niedaleko stolicy regionu Ujścia nad Łabą, ale powiem Wam, że miasteczko wyjątkowe. Przyjechaliśmy na rynek już zachwyca, piękna architektura. To jest królewskie miasto, ono jest królewskim, wolnym miastem od XIII wieku. W Litomierzycach mieszka 25 tysięcy osób, a gdzieś w internecie wyczytałem, że obok tego miasta znajduje się góra, na której praojciec Czech założył ten kraj. Powiem Wam, że mi się już tutaj podoba po pierwszym spacerze, a jeszcze podoba mi się jedna rzecz, że w Litomierzycach zaczyna się szlak winny Doliny Łaby. Tych takich regionów winiarskich w Czechach są 3. Jeden z piękniejszych jest właśnie w tej zachodniej części tego kraju. Odwiedziliśmy zamek w Litomierzycach, zamek, który został wybudowany w drugiej połowie XIII wieku, chyba jak większość takich najważniejszych obiektów w Litomierzycach. Spodziewaliśmy się tutaj jakichś niesamowitych ekspozycji, ale okazuje się, że ten zamek właściwie pełni w tej chwili trochę inne funkcje. Wejście do zamku jest bezpłatne, w recepcji można wziąć jakieś ulotki, informacje o Litomierzycach i okolicy. Również znaleźliśmy piękną mapę szlaku winiarskiego, co dla nas jest bardzo cenne. W muzeum w Litomierzycach zobaczcie, jaki piękny szlak Elby. Zobaczyłem na mapie, ta mapa jest pionowa i długa. Tutaj są Litomierzyce i lecimy w górę. Tutaj Drezno i tam dalej Meissen, czyli Wiśnia. Szlak, wokół którego są jedne z piękniejszych winnic w tej części Europy. Po drugiej stronie jest wejście do winiarni i to Wam polecamy, bo tam jest i winiarnia, i degustacje win. A tu w środku no po prostu można obejrzeć sobie mury dawnego zamku, który ma naprawdę przebogatą historię. Na kolację schodzimy do polecanej restauracji Radniczni Sklipek, gdzie potwierdzamy, że dają zjeść bardzo dobrze, m.in. zupę cebulową i jagnięcinę, a w co drugi weekend wybór owoców morza. Gorąco polecamy też teracuchy ze śmietaną, które jedliśmy tu kolejnego dnia w ogródku na zewnątrz. Absolutny sztos. Niebo. To jest największe szczęście, jakie tu mogło nas spotkać na rynku w Litomierzycach. To są racuszki takie drożdżowe plus bardzo gęsta śmietana. Wyszedłem na poranny spacer, poszedłem sobie nad Łabę, zobaczyć jak wyglądają tamte okolice. Jesteśmy wciąż w Litomierzycach i powiem Wam, mam takie przemyślenie, jak my słabo znamy nasze sąsiednie kraje i piękno tych krajów. Litomierzyce mnie absolutnie zachwycają. To jest malutkie miasto, bo 3-krotnie mniejsze niż Ujście nad Łabą. Tu mieszka 25-30 tysięcy, coś koło tego mieszkańców, ale one są niezwykle urocze, one są piękne. Tak jak w Ujściu nad Łabą tych zabytków ładnych, tych miejsc takich ładnych do podziwiania jest niewiele. Tam po prostu ta architektura zabytkowa została poprzetykana takimi budynkami mieszkalnymi z czasów komunistycznych. Tak tu ten oryginalny układ architektoniczny został zachowany. No jest po prostu absolutny sztos. Pokażę Wam tak, na przykład tutaj jest biuro Rady Miasta, Urząd Miasta, radnice.
Nie znam czeskiego, więc tak domyślam się, tak wyczytałem też na Google'u. Właściwie każda kamienica na jednej czy na drugiej pierzei jest śliczna, jest odnowiona, prezentuje się pięknie. Tutaj jest masę uroczych knajpek. Takich knajpek, gdzie można o poranku iść na śniadanie. Takich knajpek, gdzie wieczorem można iść na pyszne lokalne i nie tylko lokalne jedzenie. My na przykład, proszę Państwa, mieszkamy tutaj, śpimy na kasie. Na dole jest Raiffeisenbank, a na górze są piękne, naprawdę bardzo wygodne apartamenty. To trzeba pokazać, jesteśmy w Litomierzycach, w apartamentach u Zlatej Chwezdy. Tutaj akurat Dorotka wybrała to miejsce. Pokażę Wam, jak ono wygląda, bo apartament jest przepiękny, jest bardzo duży. Jest kuchnia. I taki duży pokój. Przejdę do łazienki. Łazieneczka taka, z pięknym widokiem w ogóle. To jest na kościół. Architektura tego miejsca jest piękna. I co tutaj dużo będę? Świątynia Dumania. Tak to bardzo ładnie wygląda. A najlepsze jest to, że apartamenty mają okna wychodzące na Stare Miasto. Za moimi plecami jest chyba jeden z najstarszych kościołów. Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, kościół gotycki. Najstarsza część tego kościoła powstała w 1238 roku. Ale właściwie gdzie tu się nie spojrzy, jest uroczo. Tu jest taka gotycka pierzeja. Tu jest muzeum, ono jest częściowo remontowane. Jest odgrodzone, ale pod arkadami da się przejść. Bardzo ładne Stare Miasto, bardzo ładny rynek z takimi kocimi łbami i on nie był taki na gładko wyrównywany, jak to teraz u nas jest moda. On pozostał w takim pierwotnym charakterze, co jest bardzo dobre, dlatego że tutaj są specjalne, wyprofilowane odprowadzenia wody, gdyby tej wody się nazbierało dużo i tutaj nikt nie wyciął drzew. Mamy piękne stare drzewa, piękne stare pomniki. No jest bosko. Bardzo mi się to miejsce podoba. Wychodząc na spacer o poranku spotkałem Dorys. Dzień dobry, Dorys. A skąd tu się wzięłaś? Ondulacje robiłaś. Jezus, chciałam coś powiedzieć, ale nie wypada na wizji. A ja wiem, co chciałaś powiedzieć. Mam napisać później z mchu i paproci. Nie, Dorysek, nie, ty masz 18 wiecznie. Powiem tak, idziemy na śniadanko. Gdzie mnie zabierzesz? Właśnie mamy kuchnię w apartamencie, ale nie zabezpieczyliśmy wczoraj sobie śniadania, więc późno idziemy. Przyjechaliśmy, jest Tutaj niedziela, na słuchajcie. ryneczku, na pewno coś na ryneczku znajdziemy. polecono nam bardzo fajne miejsce. Leonardo. To patrz, kurczę. Tak. To jeszcze działa. Także idziemy. Głowa. Dobrze, idziemy do Leonardo na śniadanko. Wczoraj byliśmy na taki szybki przegląd i tam są bardzo fajne sandwicze, ale są takie też zestawy śniadaniowe z jakimś omletem, jajecznicą. Pokażę Wam na szybkości, co zamówiliśmy w Leonardo. Tutaj jest omlet z cheddarem, szynką prosciutto, jest bardzo fajne pieczywko, w ogóle Czesi mają naprawdę fajne pieczywo. A Dorotka zamówiła 3 jajka na buracie, tak? Z kaparami? Chyba z kaparami. I do tego kawka. Moje danie kosztowało 129 koron, Doroty chyba też 129 koron, kawa 45. No i tyle, smacznego. Zobaczcie, jaki wymysł w Litomierzycach. Automatyczny parking dla rowerów. 24 godziny kosztuje 5 koron. O ile dobrze to rozumiem, ale chyba każdy to zrozumie. Jest 5 koron, 24 hot. Rewelacja. Płaci się, otwiera drzwi, rower wjeżdża i jedzie tam na górę. Na Wzgórzu Domskim od XVII wieku znajduje się siedziba biskupstwa litomierzyckiego. Jest tu m.in. katedra świętego Szczepana, ufundowana w 1057 roku przez księcia Czech Spitygniewa II jako bazylika w stylu romańskim, a później przebudowywana na styl gotycki i barokowy. W XVIII wieku dobudowano do niej wieżę zegarową. Wzgórze katedralne otoczone jest murami, za którymi znajduje się również pięknie rozplanowana barokowa rezydencja biskupia.
Litomierzycach zatrzymaliśmy się w biskupskim piwowarze, czyli w browarze prowadzonym przez biskupstwo Litomierzyc wspólnie z miastem. To nie jest jakiś stary browar, ten browar powstał w 2015 roku, produkuje kilka gatunków piwa. I powiem Wam, że te piwa są naprawdę zacne. My nie jesteśmy jakimiś specjalistami, ale te piwa są znakomicie opisane, dobrze smakują. My akurat zamówiliśmy Stepana i Dukana, obydwa są wyśmienite, szczególnie w taki dzień, gdy temperaturka zaczyna dobijać do 17 stopni, także Wasze zdrowie. Jeśli gdzieś w okolicy w podróży jest jedzenie dobrej jakości, to możecie być pewni, że my tam trafimy. Tak trafiliśmy w Usteckim Kraju do producenta suszonych wędlin. One nie są popularne w Czechach, ale ich popularność powoli rośnie. Tutaj obok mnie znajduje się prszut. To tak jak ten prszut, który na przykład spotykaliśmy w Czarnogórze, albo jak te wszystkie wędliny suszone w basenie Morza Śródziemnego. Jestem gotowa do wizyty. Ja nie chciałem, że tak powiem, tak wyglądać na wizji, dlatego nagrywam teraz gadułę, ale proszę bardzo, tu jest radosny człowieczek. Słuchajcie, i co ciekawe, my jesteśmy pierwszymi Polakami w tym miejscu blisko Litomierzyc. Adres tego miejsca Wam oczywiście zapiszemy i tutaj można przyjeżdżać na degustację, oczywiście wcześniej dzwoniąc, umawiając się i można próbować takich i innych pyszności, bo to nie tylko wieprzowina, wołowina, ale też dziczyzna, jesienią, jagnięcina, naprawdę dużo dobra. Tu jest prszut. To jest prszut. Proszę Państwa, tutaj to jest ta pleśń na prszucie. Ta pleśń sygnał, że dobre. Dzień dobry. Jakby ktoś myślał, że to popsute, to nie jest popsute, to jest po prostu dobre. Teraz mogę pokazać cały na biało. Słuchajcie, weszliśmy, to takie są wymogi w Unii Europejskiej, że nie można wejść sobie po prostu tak z marszu, tylko czepek na głowę, fartuszek, bo tu jest dobro, które później będą ludzie spożywali. Prszut z Czech, powiem Wam, że to jest dla mnie spore zaskoczenie. Zaraz popróbujemy, jak on smakuje, a wygląda apetycznie. Pyszności od Chowanecka można też kupić w jego firmowym sklepie w jednej z uliczek odchodzących od Starego Miasta w Litomierzycach. Na koniec zostawiamy nieco smutniejszy temat. Sąsiadem Litomierzyc po drugiej stronie Łaby jest miasteczko Terezin. Znajduje się w nim zbudowana pod koniec XVIII wieku przez cesarza Franciszka twierdza. W czasie II wojny światowej hitlerowcy urządzili tu obóz koncentracyjny głównie dla ludności żydowskiej z Niemiec, Czech, Austrii i Holandii. Nie omijamy takich miejsc, by przypominać, że zło nie bierze się znikąd. Często z naszej bierności i akceptacji dla populizmu i mowy nienawiści.